Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakau. Dzisiaj odcinek trzeci, bardzo nietypowy, bo będzie o pobiciu Żyda. Dziękuję pięknie za subskrypcję, śledzenie mojego kanału. Odwiedzimy 3 miejsca. Za mną most Piłsudskiego, który kojarzycie z firmy Lista Schindlera, przesiedlenie Żydów do getta. Tym właśnie mostem tu właśnie schodzą. Ten fragment się pojawia. Schodzimy ulicą Krakowską i pierwsza w lewo mroczne podwórko. Krakowska 51, ten sklep. Już ponad miesiąc gości Wehrmacht w Krakowie, w sztat Krakau. Nasz James Bond, Oskar Schindler, przybywa do Krakowa i Żydzi muszą pozbywać się swoich banków, fabryk, sklepów. Oskar Schindler dostaje pozycję jako Treuhänder, czyli powiernik odpowiedzialny w urzędzie powierniczym za majątek żydowski. Tutaj most Piłsudskiego zagrał w liście Schindlera, który był ten fragment wam puściłem. Żydzi są zmuszeni do opuszczenia swoich domów i przejścia na drugą stronę Wisły do getta. Natomiast tu jeszcze w październiku 1939 roku Schindler ze swoją kochanką Martą G. wchodzi tutaj do sklepu żydowskiego właśnie prowadzonego przez Juliusa Winera i jego ojca Szlomo Winera. Widzimy adres Krakowska 51. I my zaglądniemy jakby z zewnątrz do tego sklepu, bo to są teraz prywatne mieszkania. Był to sklep fabryki Rekord prowadzony przez Juliusa Winera. I Schindler ze swoją kochanką Martą G. weszli do salonu wystawowego, zamknął drzwi wejściowe, podszedł do kasy, wyciągnął wszystkie pieniądze. Schindler machał bronią, krzyczał i mówił w kierunku Juliusa Winera: świnia talmudysta! Teraz poznacie mnie i Hitlera. Pani Schwarz z obsługi sklepu myślała, że napadli ich bandyci. Marta G. przejęła pieczę nad tym sklepem fabryki Rekord przy Krakowskiej 51. Znajdujemy się teraz na rogu Straszewskiego-Kapucyńskiej. W czasie okupacji była to Westringstrasse. Oskar Schindler zabrał Juliusza i Szlomo, jego ojca Winera, do krakowskiego urzędu powierniczego. Była tu ekspozytura w czasie okupacji, to ten budynek narożny, piękny. Zmusił Juliusa Winera i jego ojca do pocałowania portretu Adolfa Hitlera, po czym powiedział: to jest teraz twój nowy przyjaciel Hitler, pocałuj go i podziękuj. Musieli podpisać dokument, na podstawie którego majątek przechodził w ręce Schindlera. Oskar Schindler przejmuje emalię. A teraz jedziemy do fabryki Schindlera. Widzimy główną bramę fabryki Schindlera i podejdziemy sobie do wagi, przy której zdarzył się incydent. I to jest właśnie główna waga przy bramie wjazdowej do fabryki Schindlera. Tu ponoć miał być dorzucony towar do wagoników. Zobaczmy, nawet zrekonstruowane wagoniki. I za chwileczkę Juliusz Winer jest wzywany przez herdyrektora na drugie piętro. Udajemy się Idziemy do biura Chopina na drugim piętrze, słynną klatką schodową z listy Schindlera. I oto już gabinet dyrektora Schindlera. Juliusz Winer został poproszony do gabinetu Schindlera i miał tutaj powiedzieć, że oszukał na wadze, że jest za dużo towaru położonego na tej wadze. Schindler kazał ponoć SS-manom w sąsiednim pomieszczeniu mocno go zbić i w ramach cucenia polewać wodą. To jest ten sąsiednie pomieszczenie z biura. Taka jest wersja podawana przez Davida Crowe w książce Prawdziwa historia Oskara Schindlera. Juliusz Winer po tym specjalnym traktowaniu 3 dni leżał w łóżku. Później już nie wrócił do pracy w emali Schindlera, ale o dziwo, jesienią 1944 roku, jak Schindler przenosił swoją fabrykę, znalazł się wraz z rodziną na liście ocalonych. Zobaczmy tutaj Samuel Wiren, Janusz, Juliusz Winer wśród 1100 ocalonych. Oskar Schindler, mocno kontrowersyjna postać. Jak widzimy, pojawiają się wciąż nowe, nieznane ciekawostki. Dziękuję wam za subskrypcję, śledzenie mojego kanału. Trzymajcie się ciepło, już do następnych odcinków.